To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli zdarza Ci się, że mówisz tak, a chcesz powiedzieć nie. Gdy zgadzasz się, aby zrobić coś dla kogoś, a tak naprawdę nie czujesz się z tym dobrze. Witaj, piękna duszo. Mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym z Tobą poruszyć temat stawiania granic. I na wstępie chciałabym Cię zapytać, czy zdarzyła Ci się może w życiu właśnie taka sytuacja, gdy powiedziałeś tak, zgodziłeś się na coś, aby zrobić coś na przykład dla kogoś, a w głębi duszy, tak w ciele, czułeś, że to nie jest dla Ciebie dobre. Przypomnij sobie proszę takie sytuacje, poświęć temu chwilkę. Przypomnij sobie, czy może te sytuacje dotyczyły jakiejś konkretnej osoby, a może konkretnych osób w Twoim życiu, a może jakichś konkretnych sytuacji, czy też zdarzeń. Bo w moim życiu było takich sytuacji naprawdę bardzo dużo. Już od dziecka, jak byłam dzieckiem czy nastolatką, to pamiętam, że miałam olbrzymie problemy z powiedzeniem nie. Szczególnie jak ktoś proponował mi jakieś spotkanie, wyjście, czy ktoś prosił mnie o pomoc. I mimo, że na przykład był to dla mnie zupełnie nieodpowiedni termin, albo na przykład pomagając komuś nadwyrężałam tak naprawdę siebie, bądź w ogóle nie chciałam robić tej rzeczy, którą ktoś mi proponował, to i tak mówiłam tak. Mimo, że czułam, że to nie jest dla mnie dobre. I czemu tak postępowałam? Postępowałam w ten sposób z lęku, że jeżeli powiem nie, to kolejne propozycje mogą się nie pojawić. Z lęku, że jeżeli nie pomogę w czymś danej osobie, to ona może zniknąć z mojego życia. Więc proszę przypomnij sobie sytuacje właśnie takie ze swojego życia, może podobne, może inne, i zastanów się i poczuj w swoim ciele, poświęć temu chwilę i poczuj w swoim ciele, co się w nim pojawia, jakie emocje się w nim pojawiają. Z jakiego powodu właśnie powiedziałeś tak i co się pojawia w Twoim ciele, jakie emocje. Bądź ze sobą szczery, bądź ze sobą szczera. Natomiast ja już w życiu moim dorosłym, też oczywiście, wiele razy popełniałam właśnie błąd mówienia tak i tak zauważyłam, że to często u mnie dotyczyło w ogóle relacji z mężczyznami, a szczególnie na takim wstępnym etapie, kiedy jakiś mężczyzna wyrażał zainteresowanie mną i chciał się ze mną spotkać, umówić. Ja, mimo że na przykład zupełnie nie byłam tą osobą zainteresowana, mówiłam tak i szłam na takie spotkanie. I tak sobie tłumaczyłam, że ludziom to przecież trzeba dawać szansę, że przy bliższym spotkaniu ta osoba pewnie na pewno zyska na swoich cechach i na pewno okaże się dużo fajniejsza niż początkowo sądziłam. I co się okazywało, że przy bliższym spotkaniu wcale ta osoba nie stawała się bardziej interesująca, tylko ja się bardziej do tej osoby przywiązywałam i im bardziej ta osoba przejawiała zainteresowanie mną, tym ja bardziej starałam się sobie przetłumaczyć, że ta osoba jest dla mnie dobra i ta relacja, ten związek jest dla mnie dobry. I czemu tak się działo? No działo się tak znowu z lęku, że właśnie inne propozycje się nie pojawią, że zostanę sama, że właśnie przepuszczę jakąś ważną okazję w moim życiu. Ale też działo się to ze względu na to, że zupełnie ignorowałam sygnały z mojego ciała, sygnały z mojego serca. I też podłożem tego były przekonania, że ja nie zasługuję na nic lepszego, że to jest jakby najlepsze, co może się pojawić w moim życiu. I to był też przejaw oczywiście braku miłości do siebie. I temat w ogóle miłości do siebie jest w ogóle takim podłożem praktycznie do wszystkiego, więc bardzo, bardzo mocno Ci rekomenduję praktykowanie miłości do siebie, na przykład używając medytacji miłości do siebie. Taką króciutką medytację umieściłam już dawno na moim kanale, umieszczę do niej link pod tym nagraniem. Warto z niej często korzystać. A też ostatnio właśnie moja bliska znajoma podzieliła się też taką historią swoją, taką bardziej zawodową, gdzie też właśnie czuła, że dana klientka, która się do niej zgłosiła, nie jest dla niej jakby dobrym partnerem do współpracy,
że najprawdopodobniej będą z nią jakieś problemy. Ona to czuła i ona zdiagnozowała to w ogóle od razu w swoim ciele. Ale mimo to zdecydowała się na współpracę i zdecydowała się na przyjęcie od niej zamówienia na bardzo skomplikowany tort z jakimiś wyjątkowymi ozdobami, które zupełnie nie były standardowe i były bardzo, bardzo trudne do wykonania. No jak się można domyśleć, ostatecznie ta klientka nie była zadowolona z tego tortu, mimo że wyszedł przepiękny, to nie była z niego zadowolona i nawet jak właśnie moja koleżanka zdecydowała się w ogóle nie brać żadnego wynagrodzenia za ten tort, to ta osoba mimo wszystko była bardzo niezadowolona, marudziła i robiła problemy. Czy zdarzyły Ci się też podobne sytuacje w życiu zawodowym? No bo mi w życiu zawodowym też właśnie podobne sytuacje się zdarzały, a głównie one dotyczyły projektów, które zlecają mi klienci. I na przykład pamiętam, że przez wiele lat akceptowałam na przykład współpracę z bardzo trudnymi klientami albo na zdecydowanie za niskim wynagrodzeniu versus trudność danego projektu, którego się podejmowałam, ze względu na to, że właśnie bałam się, że jeżeli odmówię w tym momencie, to właśnie lepsze projekty się nie pojawią. Albo gdy podwyższę swoje wynagrodzenie i rzeczywiście dostosuję go do tego, co jest rynkowe i co będzie sprawiało, że ja będę się czuła dobrze wynagrodzona, że spowodowało to, że ten klient odejdzie. I przypomina mi się bardzo taka znamienita sytuacja też z mojego życia, jak wreszcie już zaczęłam dostrzegać sygnały ze swojego ciała, ze swojego serca i postąpiłam inaczej. A wyglądało to w ten sposób, że zgłosił się do mnie właśnie klient z zapytaniem ofertowym i w momencie, kiedy przygotowywałam dla niego ofertę i wpisałam na niej cenę, za którą wcześniej współpracowaliśmy i która nie była dla mnie satysfakcjonująca i która była zdecydowanie poniżej stawek rynkowych, poczułam nagle w swoim ciele, bo już byłam taka uważna swojego ciała, że czuję olbrzymi ścisk w gardle i w sercu. I naprawdę się czułam niekomfortowo, nawet czułam, że nie mogę wziąć takiego głębokiego oddechu. No i tak się zastanowiłam, patrząc na swoje ciało, co się z nim dzieje. No i tak podjęłam decyzję, że podniosę tą cenę i zaproponuję cenę, która czuję, że jest współmierna do właśnie trudności projektu, mojego zaangażowania, stawek rynkowych i napisałam inną ofertę. I pisząc tą inną ofertę, nagle poczułam, jak moje ciało się rozluźnia. Nagle poczułam, jak moje serce nawet zaczyna czuć radość. I to było też takie bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. No i wysłałam tą ofertę. No i co się okazało? Okazało się, że ten klient odrzucił moją ofertę i powiedział, że jest za droga i nie będzie ze mną współpracował. I pamiętam, że wtedy dosłownie moment myśl mi przeszła przez głowę, czy ja na pewno dobrze zrobiłam. Czy ja nie zaprzepaściłam w ogóle już współpracy z tym klientem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w moim ciele cały czas był relaks, spokój i nawet w sercu właśnie odczuwałam cały czas tą radość. Więc stwierdziłam, że idę za tym i nie poświęcam temu więcej swojej uwagi. I tak się okazało, że dosłownie po kilku dniach, zupełnie znikąd, nie byłam w stanie tego wcześniej zaplanować, nagle zadzwonił do mnie klient, z którym nie byłam w kontakcie chyba od ponad 3 lat i zaproponował mi bardzo ciekawy projekt za bardzo konkurencyjne warunki, i te warunki były dużo lepsze niż właśnie nawet ta wycena druga, którą przygotowałam dla tego poprzedniego klienta. I to był taki prezent od wszechświata, że poszłam za głosem swojego serca, poszłam za głosem swojego ciała. No i ten projekt okazał się naprawdę bardzo interesujący, dużo lekkości było we mnie w trakcie realizacji tego projektu. Zostałam za niego dobrze wynagrodzona i właśnie chciałam się z Tobą też podzielić tą historią, żebyś zobaczył, że naprawdę opłaca się podążać za sygnałami z ciała, sygnałami z serca. Dlatego, że to właśnie te sygnały
są najwłaściwszymi sygnałami dla nas. I nawet jeżeli początkowo może się wydawać, że może ta droga wcale nie jest taka super dla nas, tak jak wspomniałam, ten klient pierwszy odrzucił moją ofertę, więc mogłam wtedy powiedzieć, kurczę, to nie działa, nie powinnam tak postąpić. Natomiast takie zaufanie i takie wytrwanie w swojej decyzji jest bardzo istotne. I właśnie, żeby lepiej słyszeć swoje serce i słuchać właśnie tych komunikatów ze swojego serca, warto na początek wykonać koherencję serca i umysłu, która też jest na moim kanale, już dawno nagrałam ten filmik i umieszczę do niego linka oczywiście także pod tym nagraniem, więc jeżeli nie miałeś okazji, nie miałaś okazji z niego skorzystać, to bardzo Cię serdecznie zapraszam. I wtedy warto właśnie zadawać pytania do serca. Ale też, tak jak wspomniałam właśnie w tej mojej historii, ja też czułam właśnie w ciele różne napięcia właśnie w gardle i w sercu, więc to nie tylko były odpowiedzi jakby z serca, ale także z całego ciała. Bo w momencie, kiedy stajemy się w ogóle uważni na swoje ciało, to możemy dostać każdą informację od naszego ciała, bo nasze ciało połączone jest bezpośrednio z naszą duszą i możemy dostać właśnie właściwe odpowiedzi dla nas. Ale żeby usłyszeć właśnie te komunikaty z ciała, żeby ta uważność ciała była jak najwyższa, to moim zdaniem nie ma lepszego sposobu niż medytacja, ale codzienna medytacja. I praktyka medytacyjna, taka wytrwała, naprawdę powoduje, że jesteśmy bardziej uważni na nasze ciało i oczywiście także na otaczający nasz świat. I na moim kanale jest już sporo medytacji, więc bardzo Cię serdecznie do nich zapraszam. Umieszczę linka właśnie do nich też pod tym nagraniem. A w tym nagraniu też poruszyłam temat przekonań, czyli właśnie jakie miałam przekonania na swój temat w momencie, kiedy właśnie nie decydowałam się na powiedzenie nie, tylko mówiłam tak. W ogóle temat przekonań też jest moim zdaniem bardzo istotny i zmiana, transformowanie przekonań, zastępowanie niesprzyjających nam przekonań tymi sprzyjającymi, to jest naprawdę olbrzymia praca, ale jednocześnie też olbrzymia wartość i prezent, jaki sobie możemy dać. Więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to napisz proszę pod tym nagraniem tą informację, bo tak pomyślałam, że mogłabym właśnie nagrać zarówno takie krótkie nagranie na temat w ogóle przekonań, jak również przede wszystkim taką bardzo głęboką medytację, w której będziemy właśnie zmieniać niesprzyjające myśli i niesprzyjające przekonania i wprowadzać właściwe dla nas, jakie chcemy, myśli i przekonania. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana właśnie taką medytacją, takim procesem, to zostaw komentarz pod tym nagraniem. Jeżeli w ogóle to nagranie Ci się spodobało, zostaw kciuka do góry, zasubskrybuj mój kanał. A teraz bardzo Ci dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.